Siemaneczko kochani, witajcie w najnowszym odcinku, o którym mnie prosiliście. W tym odcinku porównamy sobie coś, co lubicie, czyli fejka Nuptsa. W tym przypadku będzie to kamizelka z oryginalną kamizelką Nuptsa. Sorry za syf tutaj trochę, ale wiecie, przyszło to dopiero do mnie w takim boksie. Jeżeli zastanawiacie się, po co jest to, będziemy ważyć te kurtki na samym końcu, więc zobaczymy, która ile waży. Ogólnie to będzie taki super filmik z super porównaniem. Pokażę wam wszystkie rzeczy, które są na tej kurtce, na tej kamizelce w sumie. Loga, nie loga, długość, niedługość, wszystko czym to się różni. I również dam na dole link do takiego albumu, w którym pokażę wam wszystkie rzeczy, żebyście mieli takie, wiecie, rzeczy, żebyście chcieli coś kupić albo coś takiego załatwić, to będziecie mieli taki album, do którego zajrzeć. A pytanie na dzisiejszy odcinek jest takie: napisz mi na dole, co sądzisz o kupowaniu takich właśnie tanich podróbek, bo wiecie, zawsze się kupowało takie podróbki, jakieś tam fake, bluza, Gucci, no i oryginalna kosztowała tam 7000, podróbka kosztowała 300 zł, a tutaj jest odwrotnie, że coś takiego kosztuje podróbka 300 zł, a oryginał kosztuje, nie wiem, 1000, więc to już jest taka mała różnica, no ale jednak jakaś tam jest. Napiszcie na dole, co o tym sądzicie. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym nagrał takie samo porównanie, tylko z kurtką Nupts 1996, dajcie łapy w górę. 4000 łap w górę na dole i robię takie porównanie, więc teraz szybko klikajcie, bo to jest specjalnie dla was, żebyście nie kopali się w fejka. A słyszałem, że dużo tego lata w internecie, na grupkach, na Vinted, kurwa wszędzie. Dobra, słuchajcie, mam tutaj dwie kamizelki TNF-a. Na pierwszy rzut oka wydają się identyczne i szczerze powiem tak, fejki są z nami od dawna i to nie jest tak, że nagle pojawiły się jakieś super fejki, wiecie, tego nie było, bo było. Prawdziwi gracze pamiętają Yeezy Bay, czyli podrabiane Air Yeezy 2 od Nike, kiedy jeszcze Kanye był w Nike'u i to było jakieś 10 lat temu, więc fejki dobre są z nami cały czas, ale pojawia się ich coraz więcej. I jedno to jest kupić fejka, a drugie sprzedać fejka jako oryginał, co według mnie jest najgorsze, co można zrobić. Bo wiecie, kupić sobie fejka i w nim chodzić i nie wiem, gdzieś tam latać, no to wiecie, każdy robi co chce. Tak się nie powinno robić, ale każdy robi co chce. Ale kurczę, kupić feja i sprzedać jako oryginał komuś, kto chciał kupić oryginał, sorry, ale to dla mnie jest k***ceństwo. Okej, więc mamy tutaj fejka i oryginał. Oryginał jest to mój oryginał pochodzący z ASOSa. Ja za niego dałem chyba 400 zł, bo to na tej mega promocji, wiecie, z rublami. No ale oryginał kosztuje około 1000 zł w tym momencie, jeżeli chodzi o kamizelkę. Podróbka kosztowała około 300. I teraz tak, pewnie zdziwicie się, że podróbka wygląda na taką bardziej napuchniętą. To wynika z tego, że oryginał nosiłem i dlatego on tak wygląda. Na podróbce zastosowałem taki tani chwyt, to znaczy wrzuciłem ją, bo ona przyszła taka strasznie zwinięta, wiecie, w ogóle tam nic nie było. Wrzuciłem ją do takiej suszarki bębnowej, więc jak macie w ogóle jakieś takie kurtki i chcecie je odświeżyć, jeżeli chodzi o pierze, wrzućcie je do suszarki bębnowej. Najpierw zobaczymy sobie podróbkę i teraz tak, zanim przejdę do porównania bezpośrednio, powiem wam, jaki jest feeling podróbki. Feeling podróbki jest feelingiem jak oryginał i naprawdę to wygląda jak oryginał. To jest trudno. To jest najlepsza podróbka, jaka w tym momencie istnieje. Lepszej nie ma. Z tego co wiem, z tego co się dowiedziałem, to jest najlepsze, co możecie mieć w tym momencie. Generalnie, jeżeli chodzi o całą tą kurtkę, będę to nazywał kurtką, i to jest ona naprawdę spoko zrobiona. I to nie jest taka podróba, gdzie czuć wszystko, że to jest podrobione, ale czuć, że tu jest ok. I wiem, że pierze w środku jest pierzem prawdziwym, że to nie jest gdzieś tam jakaś wata czy coś takiego. Wszystkie metki w sumie się zgadzają. I jakbym ja dostał to, na przykład, nie wiem, zamówił sobie na Zalando czy kupił w TK Maxie, gdzie się często to zdarza, że ktoś zwraca fejka, ja bym nic nie powiedział. Powiedziałbym, że to jest oryginalna i nosiłbym to cały czas, autentycznie. Chociaż po przyjrzeniu się temu i temu zauważyłem trochę różnic, które zaraz wam przedstawię. Dobra, słuchajcie, na zbliżeniach będzie to lepiej widać, ale zacznijmy od takich pierwszych rzeczy, które zawsze sprawdzamy. Czyli pierwsze, co sprawdzamy, są to metki w środku. I teraz tak, metki różnią się pomiędzy sezonami i ja o tym wiem. To jest metka cienka na fejku, na oryginalnym jest metka gruba, ale oryginalnym jest sezon S22, a tu mamy na fejku F21. I teraz tak, powiecie sobie, że to nie jest w sumie nic, ale troszkę jest, dlatego że fejki w tym sezonie właśnie będą z tego sezonu, a nie z najnowszego sezonu, bo fejków raczej nie update'ują tak często. Jak już są dobre, no to oni je zostawiają, jakieś pierdoły co najwyżej tam robią, więc metki na oryginalnych kiedyś były takie,
Teraz są takie, więc jak będziecie kupować jakąś, nie wiem, jakąś kamizelkę, cokolwiek innego, szczególnie czarne, bo czarne nie zostają w sklepach, no to pamiętajcie o tym. Pierwsza rzecz, która mega rzuca się w oczy, to kieszenie. I teraz tak, kieszenie na fejku, w szczególności przeszycia, zobaczycie to na zbliżeniu, na oryginale one są szersze, to ma około chyba 2 cm, mam tutaj centymetr krawiecki, którego użyję, nawet więcej, ma około 3 cm, na fejku ma takie 2,5 i to jest zauważalna różnica, to jest po prostu szersze i widać to na pierwszy rzut oka, jeżeli macie kurtkę gdzieś obok. Jeżeli chodzi o zipy, to są one praktycznie identyczne, tutaj jak raczej bym się nawet w to nie zagłębiał. Kieszenie rzeczywiście mają troszkę inny feeling, te tutaj są bardziej wypełnione, te mniej. Jeżeli chodzi o takie wypełnienie, no to jak już mówiłem, tutaj trudno jest mi to ocenić, dlatego że tę nosiłem i nic z tą kurtką nie robiłem, ale logo TNF-a. Przejdźmy do najważniejszego. Ok, więc mamy tutaj logo TNF-a i pierwsze co się rzuca w oczy to kolor kurtki. Nie wiem, czy to wynika z tego, że w tej chodziłem, czy nie. Możliwe, ale nie do końca. To, że czarny na fejku jest taki czarny, a czarny na oryginale nie jest taki do końca czarny. Tutaj jest taki bardziej navy, coś w tym stylu. Jakoś to tak wygląda. I logo TNF-a się bardzo różni. Logo różni się też pomiędzy różnymi wydaniami i pomiędzy różnymi latami, to o tym wiecie. Jeżeli chodzi o logo, to zauważcie, że tutaj różnią się te łyżwy TNF-a i o co chodzi? Dlatego, że na fejku one idą tak, nie wiem, to są takie paski na zbliżeniu, będziecie to widzieli, a tutaj są takie jakby ciapki i te ciapki na oryginale po prostu wyglądają inaczej, to od razu zauważasz podróbkę, jak patrzysz na nią, jak wiesz, jak rozpoznać. Kolejną rzeczą wartą odnotowania jest duży zip i chodzi o tę taśmę, która jest tutaj przy zipie. Ona na fejku widać, że jest zupełnie inna, jest taka lśniąca, na oryginale ona jest taka fajniejsza, taka bardziej premium byśmy to powiedzieli. Tutaj widać, że Chińczyk poszedł po no jakieś totalne cięcie jakości, bo to jest jakieś takie kurce, wiecie, za 50 zł, a tutaj naprawdę fajna rzecz. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej rzeczy, czyli metka na karku. I to jest taka rzecz, która zazwyczaj jest sprawdzana przez wszystkich. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Metka w podróbce jest zauważalnie gorszej jakości, jeżeli mamy obok oryginał. I to dokładnie widać. The North Face na oryginale jest bardziej biały, tu jest taki bardziej szaro-biały. Logo też jest troszkę mniejsze, myślę, że około pół centymetra. Najwięcej widać na tym tagu, gdzie jest napisana XLK. Tu jest XL i ona jest taka dłuższa dość. Tutaj jest krótsza, ale też tutaj ten dzyndzel do powieszenia jest dłuższy w oryginale i krótszy w fejku. Jeśli chodzi o logo z tyłu, to jest dokładnie tak samo jak z przodu, czyli kropki i paski. Jeżeli chodzi o ziploki kaptura, tutaj warto to ogarnąć, bo na oryginale te ziploki są takie, widzicie, fajnie wykończone, bardzo fajne, ładne. Na fejku są takie jak w takich tanich kurtkach trekkingowych. Są zauważalnie mniejsze i po prostu no, gorzej wyglądają. Też trochę na fejku sprężyna jest inna, na fejku jest właśnie taka srebrna, a na oryginale jest trochę taka, byśmy powiedzieli, odrobinę złota, złoto-srebrna. Jeśli chodzi o haft 700, czyli wypełnienie, uwaga, fake jest na dole, jest lepiej wykonany niż oryginał, ten oryginał jest troszkę postrzępiony, chociaż to, jak ja mówię, hafciarki różnie robią te maszyny, więc raczej mi się na tym jakoś strasznie nie skupią. Kolejną rzeczą, którą będziecie chyba widzieć na super zbliżeniu, nie wiem, czy nawet na kamerze się to uchwyci, jest to zamek JKK. Zamek JKK na oryginale jest zupełnie inny i to widać od razu, bo na fejku ma taką małą kreseczkę, która jest taka tyci, a na oryginale jest taka gruba i to jest tak naprawdę, od razu możecie to rozpoznać, że to jest oryginał, a to jest fake. Słuchajcie, taka rzecz, która jest totalnie inna na fejku i to od razu zobaczycie, że to jest fake, to jest kieszeń w środku, bo zmierzyłem kieszeń. Na oryginale ma ona 20 cm, jeżeli chodzi o fejka, ma ona tylko 17 cm szerokości i to widać od razu, ona jest po prostu bardzo mała, 17 na 17, a tu mamy 20 na 20, więc to jest od razu widoczne i potem możecie zrobić od razu praktycznie legit checka. Oczywiście nie wiem, czy nie różni się ta kieszeń przez przypadek pomiędzy rozmiarami kamizelki, to jest XL-ka, ale w fejkach zazwyczaj tak jest, że jeżeli coś jest, nie wiem, na LC takie, to oni tam potem nie patrzą jak jest na XL-ce w oryginale, tylko robią tak samo, więc może być tak, że ta mniejsza kieszeń jest w mniejszych kamizelkach TNF-a, a w większych jest większa, ale wiecie, fejków po prostu, bo jak już mówiłem, nie update'ują tak często.
Jedna rzecz, jeżeli chodzi o kaptur, bo to w sumie jest trochę różnicy, to jest przeszycie. Na fejku jest zauważalnie gorsze, praktycznie jakby 2 przeszycia, a tutaj są takie jakby 3 przeszycia. To będzie widać na zbliżeniu, ale no to jest zauważalna różnica. Okej, dobra, słuchajcie, teraz jest taki test, zanim wrzucę i zważę to wszystko, żeby zobaczyć ile która waży, to ubiorę ją. To jest teraz fake, obieram fejka, też taki hint. O, mam techa, więc w sumie spoko. Jest on strasznie napompowany, ale jak już mówiłem, to jest raczej wina tego, że no tamtą nosiłem i muszę ją troszkę, tak wiecie, ten puch zrobić w dół, ale jest spoko według mnie, w sensie po prostu, no nie wiem, no tak wyglądam jak w kamizelce. Jeśli chodzi o oryginał, to wygląda w nim tak, bardzo spoko, jak to oryginał, czuć, że jest troszkę mniej napompowana, ale jednak jest taki feeling, w szczególności jak włożyłem ręce do środka, do kieszeni, że materiał po prostu jest taki ciekawszy i po prostu jest taki fajniejszy. Dobra, słuchajcie, teraz najważniejsza rzecz, przejdziemy do ważenia, ale zanim jeszcze do ważenia, to zmierzymy sobie całość tutaj oryginału i fejka, jeżeli chodzi o długość. Oryginał 71 cm, fake 70 cm. Teraz będziemy ważyć to, niestety mam tylko taką mini wagę kuchenną, więc musicie mi wybaczyć. Mam coś takiego i mam tu buta. Co zrobimy? Włożymy to, włożymy buta, bo on musi dociążyć z przodu to trochę. Dam tarę i włożymy to po prostu do środka i zobaczymy. Dobra, co my tam mamy? Nic, tak? 0. Wkładamy fejka i zobaczymy ile waży kurtka XL fake. 572. Dobra, 572 gramy waży kurtka fake, kurtka oryginał. 571 waży oryginał. Po gramaturze w takim razie nie jesteście w stanie tego poznać, bo wiecie, 2-3 gramy różnicy, nawet 10, a nawet 50 gram różnicy, no to na produkcji się takie rzeczy mogą zdarzać, więc co, chodźmy do podsumowania. A więc w dzisiejszym odcinku zobaczyliście fejka oraz oryginał kamizelki TNF Noobs. Przypominam o 4000 łap w górę, na które nakręcę takie same, tylko prawdziwe Noobsy, które kupujecie, czyli kurtki TNF Noobs 1996, czarne, obydwie porównam, tak samo jak to, co wam się pewnie przyda do robienia ledziczeka. Ale wracając do tych kamizelek. Zobaczyliśmy więc, że są podróbki, które wyglądają jak oryginał. Bo tak szczerze między nami jedna rzecz. Jest tutaj kilka takich różnic, jak na przykład kieszeń w środku, jak na przykład logo, które rzeczywiście się różnią, jeżeli o to chodzi. W tym, że jeżeli ktoś mi kiedyś powiedział, że nie wiem, ta kamizelka to ona w ogóle jest sprzed 5 lat, byłbym w stanie w to uwierzyć, bo ja wiem, że marki duże zmieniają po prostu szycie i tak dalej, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że ta kamizelka jest z 2021 roku. Tu widać, że rzeczywiście jest podrobiona, jeżeli porównujemy ją do kamizelki oryginalnej. Zrobiłem ten film, żebyście wiedzieli o jednej rzeczy, że są ludzie, którzy sprzedają podróbki i są ludzie, którzy wciskają wam te podróbki jako oryginały, czy to na Vinted, czy to na grupkach, czy gdzieś indziej. I chcę, żebyście przez ten poradnik wiedzieli po prostu, jak odróżnić fejka od oryginału, bo nie warto, przynajmniej według mnie, nie warto kupować fejka za 400 zł, za 500 zł w momencie, kiedy macie oryginał za 800, tak? Gdzie jest oryginał, macie gwarancję, jak coś się stanie, macie po prostu lepsze szycie, bo to widać od razu i też kurczę, kupowanie podróbki TNF-a, kurna, to mi się wydaje tak słabe, że no nie wiem, tak jak kupować podróbkę białych Air Force'ów. No słabo, nie? Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Na dole link do mojego TikToka i Instagrama, gdzie wrzucam reelsy oraz TikToki. Całkiem śmieszne, gdzie wrzucam fajne storiesy. Pamiętajcie, wbijajcie na Steel Alerta, tam za niedługo wersja 2.0 nam wbija, jeżeli chodzi o aplikację. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie to kurtka Noobs.